Podatki i strategie wyjścia z inwestycji equity crowdfundingowych. Wielu inwestorów o to pyta, dlatego warto podkreślić, że w momencie inwestycji equity crowdfundingowej inwestor nie musi płacić żadnego podatku. Dopiero w momencie wyjścia z danej inwestycji inwestor jest zobowiązany do zapłacenia standardowego podatku, który towarzyszy zyskom kapitałowym. Co więcej, w bardziej rozwiniętych rynkach, przykładowo Brytyjczycy, mają możliwość odpisania sobie 50% kwoty inwestycji na platformach equity crowdfundingowych do 100 000 funtów rocznie. Jest to zachęta ze strony regulatora brytyjskiego dla inwestorów, aby inwestowali w nowo powstające i innowacyjne spółki. W innym europejskim kraju, w Niemczech, inwestorzy niemieccy otrzymują 20% money back, czyli zwrot zainwestowanej kwoty bezpośrednio od rządu. Przykładowo inwestuje 1000 zł w dany startup na platformie equity crowdfundingowej, a rząd niemiecki zwraca mi bezpośrednio na moje konto kwotę 200 zł. Istnieje wiele sposobów wyjścia z inwestycji equity crowdfundingowej. Takim najprostszym i najbardziej intuicyjnym jest po prostu sprzedaż na podstawie umowy cywilnoprawnej, takiej samej jak na przykład przy sprzedaży samochodu, innemu inwestorowi. Możemy swoje akcje sprzedać dowolnej osobie lub firmie na podstawie właśnie takiej umowy. Innym, również pożądanym przez inwestorów sposobem wyjścia z inwestycji jest sprzedaż swoich akcji po debiucie spółki na giełdzie papierów wartościowych lub rynku New Connect. Może się tak zdarzyć, że spółka sama zdecyduje się na wykup swoich akcji. Przykładowo po dynamicznym wzroście pojawił się duży inwestor, który chce objąć znaczący udział w spółce, nie chce przejmować całej spółki. Natomiast założyciele spółki, czy też główni zarządzający, chcąc utrzymać pakiet kontrolny, będą wtedy zmuszeni do wykupienia drobniejszych inwestorów indywidualnych po to, żeby właśnie zachować swoją większość w spółce. Taka strategia również może się zdarzyć i szczególnie w przypadku dynamicznie rozwijających się spółek mają takie sytuacje miejsce. Innym sposobem może być wejście inwestora branżowego lub też instytucjonalnego, który stwierdzi, że chce kupić całą spółkę. Wtedy robi wezwanie do akcji spółek i wykupuje wszystkich aktualnych właścicieli spółki. Ostatnią metodą, czy półmetodą wyjścia z inwestycji jest wypłata dywidend. Jeżeli spółka osiąga już dojrzałość i posiada przychody i generuje zyski, to może swoim akcjonariuszom wypłacać rok do roku określoną dywidendę. Poziom tej dywidendy oczywiście ustala zarząd spółki.